Dzisiaj założymy krewetkarium dla moich krystali. Akurat mam wolne akwarium, które myślę, że idealnie się do tego nada. Akwarium tutaj z tyłu ma bardzo dużą komorę, taką przelewową, czyli komorę filtracyjną. Porównując ją do objętości zbiornika, jest ona dość duża. Dlatego myślę, że bardzo dobrze się nada dla krewetek, które są dość kapryśne i nie lubią wahań parametrów wody. Robiłem porządki w swoich szafkach i okazało się, że mam tam jakieś podłoża aktywne, tego typu rzeczy. Jedno z nich jest do krewetek. Użyjemy go dzisiaj w odróżnieniu do tych w większości moich zbiorników, czyli nie będzie na ziemi ogrodowej. Ciekaw jestem, jak ten substrat sobie... Nie wiem, czy ono jest jeszcze w sprzedaży, dlatego nie będę Wam mówił, co to jest za producent, bo leży u mnie w szafce dość długo. Jak na krewetkarium, to podłożę nasypę tutaj dość sporo, bo chcę, żeby całość trzymała stabilne parametry, tak jak już wcześniej mówiłem o tej komorze. Tak samo i tutaj chcę, żeby te podłoże, bo one też ma to zadanie właśnie utrzymywać nam parametry wody, także chcę, żeby one były stałe, nie zmieniały się. Nasypę do dość sporo, dam z 4-5 cm, tak żeby właśnie spełniało swoją funkcję. Tutaj nie lubię sadzić roślin w momencie, kiedy mam zalane do pełna akwarium, ale w tym przypadku mam zamiar użyć praktycznie samych mchów i zasadzić je na ścianach zbiornika. Dzisiaj jeszcze naleję wody, po to, żeby móc jutro nagrywać dalej i po to, żeby to akwarium wyglądało, bo pewnie troszeczkę z szyby zapylą w momencie zalewania. Woda się wyklarowała. 2 dni zaledwie wystarczyło po to, żeby ta woda była, zobaczcie, jak przejrzysta. Już jakiś czas temu Wam pokazywałem w tym zbiorniku, że tam z tyłu mam ścianę z mchem zarośniętą. Już zasadziłem, bo myślałem właśnie, żeby zrobić coś podobnego w jakimś zbiorniku. Nie byłem pewien w którym, ale wiedziałem, że gdzieś będę chciał to zrobić, także akurat się to przyda do tego zbiornika, który dzisiaj zakładamy. I coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć, ale wypadło mi z głowy, także jak tylko mi się przypomnę, to sobie Wam powiem. To trzeba poprawić, no bo jak widzicie, są miejsca, gdzie tego mchu jest, można powiedzieć, za dużo, a są miejsca, gdzie tego mchu brakuje, tak jak tutaj. Wezmę i poprzesadzam, poobrywam to stąd i po prostu tak samo jak i wcześniej za pierwszym razem wkładam tu, poprzeciągam przez te otwory. Pierwsza część wypełniona, na drugą część dodam mech jawajski, tutaj mamy mech Feniks. Myślę, że oba dwa mchy będą ze sobą dobrze się komponować. Ściana gotowa. Co prawda są tutaj miejsca, gdzie niegdzie puste, ale no muszę troszeczkę zostawić też pustej przestrzeni po to, żeby ten mech miał gdzie się rozrastać. No bo jak nazwiam tutaj go pełno, no to on będzie wchodził już jeden na siebie, a tak stworzy ładną, fajną ścianę i te kępki będą takie potworzone w tych miejscach, gdzie je powkładają. Akwarium prawie gotowe, wystarczy wsadzić ścianę z mchu, wpuścić krewetki. Z krewetkami poczekam, tak myślę, około 2 tygodni, to tam troszeczkę czasu temu cyklu azotowemu i może jeszcze w przyszłości coś posadzę tutaj na dole, ale nad tym się zastanawiam, to dopiero zobaczę w przyszłości. Widzimy się za 2 tygodnie, kiedy będę wpuszczał krewetki. Już wiem, co chciałem Wam powiedzieć. Przypomniało mi się, tam z tyłu od tej komorze filtracyjnej ja mam zamiar wykorzystać w pełni jej potencjał, tak dlatego wrzucę do woreczka media filtracyjne i włożę je tam, wypełnię pozostałą część tej komory. Jak widzicie, na samym środku tam jest trochę tak pustawo, zresztą zagięło się to w środku i nie podoba mi się, jak to jest. Rozetnę tą siatkę, na pół mam nowe przystawki, także mogę to tutaj. Nie podoba mi się też ta gąbka, która tu jest, zakryję wtedy tą gąbkę, no i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Pierwszy rzut oka wygląda to
dużo lepiej, a co dopiero jak całość zarośnie, tutaj ta ściana jeszcze trochę odstaje, ale nie jest tutaj, nie ma takiej tragedii jak wcześniej. Na razie to zostawię, zobaczę jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Coś nie mam ostatnio cierpliwości, minął dopiero tydzień, a już chcę koniecznie przełożyć te krewetki. W zbiorniku co prawda jeszcze nie ma tej biologii takiej jak ona powinna być, ale wymieniłem tam wodę całkowicie na tą wodę z tego zbiornika, więc postanowiłem wyłapać te krewetki, bo w tym zbiorniku zaczynają się dziać problemy. Kryptokoryna, która tutaj jest, zaczyna się rozpuszczać i nie wiem, czy to nie będzie miało też złego wpływu również na krewetki. Z tego co widzę, krewetki wcinają tą kryptokorynę, ale na wszelki wypadek wyłapię ich ile się da i przełożę do tego nowego krewetkarium. Tam jest cała woda wymieniona na tą z tego zbiornika, także parametry powinny im odpowiadać. Tylko no jak na złość 40 minut czekam, żeby zwabić te krewetki na pokarm, ale one nie chcą tu przypłynąć. Nałowiłem 10 sztuk. Myślę, że to takiego małego zbiornika na początek hodowli, na początek statka w zupełności wystarczy. Krewetkarium, które przygotowałem, mam 100% praktycznie wody z zbiornika, w którym żyły te krewetki, dlatego nie muszę się obawiać o to, że one przeżyją jakiś szok, jeżeli chodzi o parametry. Mogę krewetki wziąć i po prostu tutaj przelać, tak przerzucić do tego zbiornika. W momencie, gdybym miał inną wodę, no to jednak bym się postarał o to, żeby troszeczkę do tego pojemnika, gdzie mam krewetki, dolewać po trochu wodę, żeby one się jednak przyzwyczaiły do tych nowych parametrów. Krewetkarium gotowe. Jedyne co mi pozostało, to liczyć na to, że podłoże się sprawdzi i krewetki będą się rozmnażać, będą zadowolone. Jedyne co mi pozostaje, to przerzucić zbiorniczek na jego miejsce, czyli tam do tego rogu, chociaż nie wiem, czy tam go wrzucę, czy też może nie przesunę całego tego 100-litrowego akwarium w tą stronę i wtedy zrobi mi się luka pomiędzy tymi zbiornikami i tam byłoby dobre miejsce właśnie na ten zbiorniczek 14-litrowy. Ok, to już mam ogarnięte, już prawie koniec, jeszcze tylko przygotuję rośliny, a przy okazji mogę Wam pokazać, jak to robię. Kiedyś tam pytaliście, także myślę, że część z Was jest zainteresowana tym. Najpierw zanim cokolwiek zacznę szykować, to lubię sobie wziąć i spisać po prostu zamówienie na kartce papieru, tak żeby się nie pomylić, żeby na pewno Wam przygotować to, co chcecie ode mnie. Jeszcze tylko pakujemy i leci jutro do nowego właściciela. Na dzisiaj to tyle. Na koniec zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz do zerknięcia na jeden z tych filmów, które wjeżdżają tutaj teraz na ekran. Tam są podobna tematyka. Zakładałem wcześniej już niejedno krewetkarium na kanale, także znajdziecie te filmy tu. Zobaczcie, może jeżeli tutaj nie znaleźliście odpowiedzi na Wasze pytanie, to może w którymś z tamtych filmów znajdziecie, ewentualnie zadajcie je w komentarzu. Staram się zawsze na Wasze komentarze odpowiadać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, hej!